Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na naszym kanale o aranżacji wnętrz. IKEA. IKEA jest znana z tego, że ma wiele ciekawych, różnych sprytnych pomysłów. I to droższych, tańszych, technologicznych w meblach, ale właśnie też sporo takich gadżetów. Gadżetów, których nie mieliśmy i żyliśmy. Ale jak już mamy, to mówimy, kurde. No jasne. Spryt, rozwiązania, pomysły fajnie, super, ale dolary są też ważne. Dlatego znalazłem 15 produktów, które kosztują do 20 zł, ale aż 8 z nich będzie kosztowało tak naprawdę tylko kilka złotych, chyba do 10, a większość nawet około 5, 6, także niedużo, trzeba przyznać. A propos, niedużo, jeżeli chcecie mało zapłacić, a dużo więcej zdobyć, zapraszam po mojego e-booka. Tak jest, za 24,90 e-book Jak urządzić łazienkę. Link macie w komentarzu i w opisie. Zachęcam, bo uważam, że warto. 45 stron, gdzie dosyć sporo wiedzy przekazałem. Ale nie o tym. Zanim zaczniemy, jak zwykle, prośba o subskrypcję kanału, dajcie łapkę w górę, zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. I pierwszy pomysł, idealny, fajny do małych mieszkań. Jest to stojak na buty Marvel. Tylko aż 5 zł. Słuchajcie, dzięki takiemu praktycznemu rozwiązaniu przynajmniej podwoimy ilość miejsca na buty. No, taki organizer to jest idealna sprawa do wąskich szuflad, no ale oczywiście można go i w półkach umieścić, gdziekolwiek macie miejsce. No ja uważam, że jak za 5 zł to jest to super sprawa. Teraz drugi pomysł. Oczywiście jak zwykle będę starał się szybko przelecieć, żeby ten odcinek się nie przyciągnął. Drugi pomysł, niby banalny, powiem Wam, niby banalny, ale mam go w domu i jestem bardzo zadowolony, a mam go w domu od lat, bo jeszcze nie stukłem. Karawka. Tak, zwykła karawka. Słuchajcie, kosztuje do 20 zł, ale za pół litra. Pół litra płynów oczywiście, 19,99. Jeżeli ktoś chciałby litrową karawkę, to 25 zł. Dobra, trzeci punkt. No powiem Wam, jeden z najtańszych, albo chyba najtańszy. 3,99 tylko. Ściągaczka do wody. Pod odcinkiem tu go macie, którym mówiłem o problematycznych rzeczach w utrzymaniu czystości. Powiedzieliście, ja mam ściągaczkę do wody. Ja mówię, a ja jestem leniem i nie za bardzo lubię. No i co usłyszałem, że jak jesteś leniem, to ty bardziej powinieneś taką ściągaczkę mieć. Ponoć wiele osób z Was ma, stosuje i jest zachwycone. No to proszę bardzo, 3,99 niedużo jest. Następny produkt, woreczki do przechowywania. Bardzo fajna sprawa, bo z podwójnym zamknięciem można płyny tam przechowywać. Oczywiście pokarmy, jakieś sypkie rzeczy. No nie kosztuje to dużo, bo za 6 zł 25 sztuk dostaniemy, a za 60 sztuk musimy zapłacić 12 zł. No to umówmy się, nie jest to majątek. A będzie koniec z marnotrawieniem jedzenia. Kolejny punkt. Ok, teraz punkt 5, ale wracam jakby troszeczkę do punktu pierwszego. Bo też miejsce do przechowywania butów. Jest taki wieszak, który się nazywa Scoop bodajże i dzięki niemu możemy przechowywać buty w pionie. Kosztuje 19,99 zł i słuchajcie, jeżeli nie macie za dużo półek, szuflad, no to tutaj możecie powiesić tak jak wieszak, tak? No zastanawiam się, prawdę mówiąc, bo nie mam tego, jak z zapachami, bo wiadomo, że no, buty nie zawsze będą idealnie pachnieć. Tak więc jakby było osobne miejsce do powieszenia w domu, to według mnie super rozwiązanie, pomysł. Nie wiem, jak ktoś ma z Was, to dajcie znać, czy jest to problem, czy nie. A ja przechodzę do punktu 6, który nazywa się Lostak Bar. Lostak Bar? No bar na końcu, nieźle. No a w sumie troszeczkę powiązane, bo jest to taki nalewak do butelek, do octu oliwy czy jakichś tam innych płynów. No teraz tak, przede wszystkim jest to zamknięte, nie wyleje się, łatwe dozowanie octu oleju, także za 13 zł super sprawa, no sami powiedzcie. A teraz coś, z czego IKEA jest znana, z miejsca do przechowywania. Tak, fajnie mają to różne rzeczy rozwiązane, tak samo jak tutaj są takie pojemniki, zwą się Skub, do szuflad, do szafek, takie segregatory, dzięki których no bardzo fajnie sobie pokładamy skarpetki, bieliznę, paski, etc. Kolorowe tu, czarne tu, białe tutaj, no po prostu. Są oczywiście droższe, tańsze i po 19,99 i po 13 zł.
i po 9,99. No, a teraz coś, co dla dzieci się przyda. Niestety, bo my z telefonami, z tabletami przebywamy non-stop. No i teraz warto, żeby to też estetycznie wyglądało. Jak oglądałem coś na tablecie, żeby to było na stojako. Jak się to nazywa? Molik Head. No niełatwe do wypowiedzenia, ale fajne, w kolorze białym, w kolorze czarnym. Jest to uchwyt na słuchawki, no i na tablet. I od razu przechodzę do uchwytów na telefon, bo jednak w większości my z tymi telefonami jesteśmy. Taki uchwyt kosztuje Jupinale, kosztuje 4,50, także trzeba przyznać, że nie dużo, ale też muszę od razu powiedzieć, że mnie osobiście on nie pasuje, nie podoba mi się ze względów estetycznych. Dużo bardziej podoba mi się ten. Kosztuje 10 zł powiedzmy, ale jest już bardziej elegancki. Z drewna, no dużo ładniej wygląda, tak trochę porządniej nawet. Dobra, przechodzę do następnego punktu. No teraz coś, co mam już naprawdę wiele lat w domu i tak naprawdę już to jest i będzie. Upfilter się nazywa, bodajże, poprawcie jak się mylę. Odsączacz do wody. Umyjemy warzywa, umyjemy sałatę, jakieś tam roszponki, inne rukole. Do tego odsączasz i masz fajną, świeżą wodę. Kosztuje to 19,99, czyli w tym moim przedziale jedno z droższych rzeczy. Za to kolejna sprawa kosztuje chyba najmniej, po 3,50. 3,50, a bez tego też nie wyobrażam sobie życia, szczególnie jak ktoś ma zwierzęta w domu. Moje owczarki, pomalutku jeden siwieje bardziej niż ja. Ja się lubię witać, głaskać. Jak widzicie, ja lubię czarne ubrania, tak więc ja zaraz mam tą sierść na sobie i to widać. A że lubię się z nimi przytulać, wygłupiać, no to jestem cały obleziony, że tak powiem, z tej sierści. No i ta rolka do czyszczenia ubrań jest idealna. Kosztuje, tak jak wspomniałem, 3,50, jest tam 7,5 metra aż tej taśmy klejącej. Oczywiście można wymieniać później te rolki. No powiem Wam, za te pieniądze urządzenie jedno z lepszych, bo zawsze przed wyjściem człowiek się tylko obejrzy, raz, dwa, szybko, sprawnie i możemy wychodzić. I możemy iść do kolejnego punktu. A teraz dwa w cenie 19,99. Krajalnica do warzyw, ogórków, cukinii, marchewek. Możecie sobie ciąć na grubsze, cieńsze plastry, ale przede wszystkim, jeżeli ktoś lubi gotować, jeżeli ktoś bawi się tym i chce, żeby to ładnie wyglądało, no to z tego możecie, można powiedzieć, takie spaghetti zrobić, różne długie paski i ładnie sałatkę udekorować, czy inne rzeczy. To kosztuje 19,99, ale ciut droższe, bo 25 zł. Nie liczę oczywiście tego do tych moich 15 punktów. Krajnice do owoców. 4 aż krajnice za te 25 zł i fajne, bo raz, dwa szybciutko można po prostu takie owoce pokroić. Dobrze, następny punkt. To muszę wspomnieć, chociaż to nie jest jakaś tam zachwycająca sprawa, ale mniej zachwycająca sprawa są wszechobecne plastikowe butelki w domu, których używamy do podlewania kwiatów. No powiem tak, ja tu proponuję konewkę za 13 zł, która wygląda ładnie, estetycznie i dużo nie kosztuje. A ja rozumiem, że butelek plastikowych mamy niestety bardzo dużo, bo produkujemy tych śmieci od groma i można je wykorzystywać, tylko żebyśmy wymieniali jeszcze te butelki raz na jakiś czas. A tu niestety po kilku tygodniach ta butelka ma już wszystkie kolory świata, no i nie wygląda to estetycznie, na pewno nie. Tak więc no zdecydowanie lepiej postawić na taką konewkę. 13 zł musicie przyznać, że nie robi to jakiegoś wielkiego wrażenia, a zdecydowanie i praktyczniejsze to jest i ładniej to wygląda. Bardzo praktyczny będzie przedostatni punkt. Przedostatni punkt, bo IKEA, tak jak wspomniałem, słynie z możliwości przechowywania. I tu jest pojemnik, nie mały, bo podajcie 55 cm na 40 cm, 19 cm wysoki, kosztuje tylko 9,50. Nazywa się Parkla. Słuchajcie, jest to idealne do przechowywania różnych poduszek, pościeli, ubrań sezonowych, tak, na zimę chcemy coś schować, ale też narzędzia, rzeczy, które rzadziej używamy. A jeżeli potrzebujemy to po prostu możemy sobie to złożyć. Cieniutkie, nie zabiera nam miejsca i tyle. No i IKEA fajne te pomysły ma do przechowywania. I ostatni punkt, który, tak jak wspomniałem, taki must have. Chyba każdy z nas to kupił kiedyś, nie raz. Nie każcie mi wymawiać tej nazwy. Nawet nie będę czytał. Ale łyżka do butów.
No łyżka do butów, bodajże po 17 zł teraz jest. Kurde, gdzie te czasy, że to 3 zł kosztowało? No, 2,50 chyba nawet. No wszystko niestety poszło do góry. Oprócz mojego e-booka. Zapraszam, 45 stron wiedzy. No te łyżki do butów, ja nie wiem, co w tym jest. Chyba dlatego tak to się spopularyzowało, że pierwsze takie długie łyżki do butów, a nie, że trzeba było się schylać. No kto miał ręka w górę? A może ktoś jest, kto nie miał? Nie wierzę. Jak był w Ikei, nie kupił łyżki do butów za 2,50 wtedy. No tak to wygląda. Słuchajcie, 15 produktów, 15 niedrogich produktów. Jasne, 20 zł to nie jest majątek, ale razy tych ich rzeczy, nawet jakbyśmy tutaj chcieli te 15 rzeczy kupić, to już jakaś kwota się tam zbierze. Chociaż jedne 3,50, jedne tam 9,50, 4,50, ale jednak już troszeczkę się zbierze. Co jeszcze uważacie, że jest warte zaznaczenia? Jakie gadżety, które macie w domu, wykorzystujecie, kosztują niedużo? Ja nie mówię, że 20 zł, może to kosztować 40 zł, ale jest to super sprawa. Dajcie proszę znać. Zapraszam, zerknijcie do mojego e-booka, do mojego kalkulatora kosztów remontu łazienki. Super sprawa, jeżeli ktoś jest przed remontem, na pewno się przyda, bo już o niczym nie zapomnisz. Jak zwykle, dziękuję za oglądanie. Prośba o subskrypcję. Wejdźcie do mnie na kanał, napiszcie komentarz, bo to zawsze jest wsparcie po prostu w filmach. Dajcie łapkę w górę. A ja na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć.